Dzień dobry, witajcie w niemieckim przeglądzie ekonomicznym. W dzisiejszym programie: jak odkręcić zakaz rejestracji aut spalinowych po 2035 roku. Czechy zaniepokojone spadkiem przepustowości gazociągu z Niemiec. Niemcy nie kupują tanich elektryków. CrowdStrike, efekt uzależnienia od amerykańskich tech gigantów. Zapraszamy. Dzień dobry wszystkim, z tej strony Mateusz Lech oraz Aleksandra Fedorska. Witam Ciebie serdecznie. Nie widzieliśmy się 2 tygodnie. Tak. Stęskniłam się za Tobą. Dziękuję serdecznie. Ja również tuż przed nagraniem mówisz agendą, ale ja mam jeszcze jeden materiał, taki ważny, taki króciutki, ale bardzo jest ważny. Słucham Tak, cię. bo chyba w tym tygodniu nie można inaczej, jak nawiązać do artykułu Jana Opielki, który ukazał się w Berliner Zeitung. Nie można inaczej, nie można było przejść koło tego artykułu jakby neutralnie. On został w pewien sposób komentowany i po części przedrukowany przez Deutsche Welle i moim zdaniem w niewłaściwy sposób ukierunkowany. Tak. Jan Opielka to jest polsko-niemiecki autor, bardzo podobny swoją historią do mnie. Ja nigdy go nie spotkałam, ale on ma bardzo podobną historię, on pracuje dla niemieckich mediów i dla polskich mediów jednocześnie. Sygnalizuje tylko, że nasz fach i taka metoda freelancerska obecnie przechodzi pewien kryzys, bo jeszcze parę lat temu mieliśmy hity publicystyczne, tak? Polska stawia na atom, takie rzeczy, które były inne od zachodniego mainstreamu, no i dlatego mieliśmy co pisać, to było czytane, to było klikane. Jesteśmy jako freelancerzy w pewnym rodzaju dołku, bo teraz to wszystko jest takie troszeczkę bardziej mainstreamowe, nie ma co pisać właściwie. Jest mniejsze zainteresowanie Polską od pół roku, bo jest taka cisza, nie? Po prostu. Zdecydowana rzecz. I on w takim momencie pisze, krytykuje polskie podejście do Rosji. Troszeczkę stawia nas w takiej roli oszołomów, którzy są zasady antyrosyjscy i próbują tą swoją manię antyrosyjskości przełożyć na politykę Zachodu. I że to jest niekorzystne. Że my buntujemy Zachód przeciwko Rosji, że oni tacy fajni są. Nakładamy narrację niezrównoważoną, że ona jest ukierunkowana, ona nie zna ani krztyny relatywizacji, to jest wszystko cieknie historią i on tak w taki niemiecki sposób mówi, no rozumiemy historię, ale czy trzeba wszystko już na tej historii wieszać i wszystko argumentować tą historią? I co ciekawe, ale to jest właśnie ten nurt, widzisz, bo publicystyka... To ja mam od razu taki komentarz do tego, bardzo szybko. Wymarzmy historię ostatnich 1000 lat, skupmy się na wydarzeniach obecnych 3 lat. I co, zmienia się punkt widzenia? No, dla strony niemieckiej, która zaczyna zmieniać swoje podejście do Rosji, jak najbardziej. Ten artykuł wpisuje się w coś, co zauważamy tu już w moich cepach. Parę takich sygnałów było. Niemcy chcą ostudzić te uczucia, ostudzić narrację związaną z wojną na Ukrainie, wrócić do takiego relatywizowania, pewnej takiego pragmatycznego podejścia. Zobacz, jak to wszystko jest wyciszane i głos polski, zawsze troszeczkę gorący, zawsze ostry, jest niepotrzebny. Ten głos przeszkadza w tym wszystkim, co teraz nadejdzie. Dzisiaj będziemy mówić o gazie, a nas czeka... Ale to ten artykuł jest oburzający. Dla mnie, ja jestem wkurzony w tym momencie, no bo to nie chodzi o historię, o jakąś prehistorię, nie chodzi o wydarzenia za jakiegoś króla. Mówimy o wydarzeniach, które wciąż mają miejsce. To nawet wojna się nie skończyła. W tym momencie mamy najbardziej gorący okres. Tych ludzi ginie bardzo dużo. Jak, że historycznie jesteśmy antyrosyjscy? Teraźniejszo jesteśmy antyrosyjscy ze względu na to, co się dzieje w tym momencie. To Ale że bzdura straszna. Nasze przemyślenia zawsze się biorą z historii. To jest to, co Opielka nam zarzuca i że nie potrafimy jakby rozsądnie
myśleć o tym, jesteśmy opętani naszymi uczuciami i naszą kontrą w stosunku do Rosji, ślepą. Tak on uważa. Dziwię się temu koledze, że to zrobił. Spójrz na to jednak, Mateusz, z wielkim wyważeniem. Mamy tu do czynienia ze względnie małym medium. Berliner Zeitung to nie jest... Właśnie chciałem zapytać, jaki to jest poziom? To jest jakaś lokalna prasa niemiecka? No, co jak co, to jest dziennik stołeczny. Więc lokalna też nie jest, ale to nie jest top 5. To nie jest Die Welt, to nie jest Handelsblatt. Cenię kolegę, nigdy go nie poznałam osobiście, ale Opielka nie pisze dla wielkich dzienników w Niemczech. Po prostu. Co może być jednym z powodów, dlaczego wdał się w taki artykuł, który jest mega klikalny. Wiecie, że w ostatnich 2 dniach, bo tak szumi w ostatnich, szczególnie wczoraj, to było Jezus, tam Jakub Wiech się włączył w tą dyskusję, nie? Wiecie właściwie, jakie to jest niekorzystne, bo takim artykułem ta Berliner Zeitung ma hit miesiąca. Hit miesiąca, ona się wcale tak dobrze nie klika i ona właściwie, ta gazeta się rozwija całkiem interesująco, ale ma trudności przebić się do tych wielkich, nie? I my ale to teraz pokazujesz troszeczkę w szerszym kontekście perfidność mediów i pracy dziennikarza. Że możesz napisać za przeproszeniem byle się klikało. Jeśli jesteś i tak, to zależy od tego, w jakich mediach ty się obracasz, gdzie są twoi własni czytelnicy, gdzie jesteś, w jakim rynku. Pan Opielka akurat nie jest specjalistą od czegoś, nie zajmuje się dziennikarstwem specjalistycznym. Na przykład ja czy inni koledzy mamy zawsze taki plus, że my w razie czego, jak mainstream nie jest tak zainteresowany Polską, bo tak akurat jest, no to ja mam moje fachowe media i ja wchodzę w gaz i sobie jestem w moim domku, tak, skąd jakby stałam się dziennikarką, stałam się z dziennikarstwa specjalistycznego. I to jest taka względnie, powiem wam, dobra pozycja. Jeśli jesteś w mainstreamie, komentujesz mainstreamowe rzeczy, masz teraz zadyszkę. Po prostu. I to może ciebie troszeczkę na manowce wyprowadzić, albo korzystasz z tego, że masz swoje 5 minut, bo to, że my jesteśmy oburzeni i tak dalej, są ludzie, którzy może są takiego samego zdania i bardzo popierają tą narrację i jedni będą ciebie, wiemy jak to jest, jedni będą kontra, drudzy będą pro. I ty jako dziennikarz właściwie z takiej sytuacji czerpiesz twoje 5 minut w mediach. Tak, to jest obrzydliwe, to może wydawać się brudne, tak? Ale na tym polega nasz świat. Obłudne. Nie podoba mi się ten świat. Wiem, rozumiem, ale ja jestem po to, żeby opowiedzieć wam coś z tego świata, tak? Tak. Dobra, takie jest po prostu życie. Oburzajmy się mniej, mądrze do tego podejdźmy. Spójrzmy na następny czas. Jeśli pojawi się 2., 3., 4. taki artykuł, to znaczy, że mamy prawdziwą zmianę. Jeśli jest to taki moment historii pana Opielki na 5 minut, jego kariera, jego świat. Dobra. Przechodzimy do agendy, można powiedzieć. Przechodzimy do agendy i właściwie, Mateuszu, my naszym tematem kiedyś... Teraz spalinowe, bo żebym wiedział, w którą stronę idę. Spalinowe, tak. Okej. Dobra, więc mamy tutaj takie kręcenie i kombinowanie wokół tego zakazu spalinowych, nie? I w gruncie rzeczy Niemcy w tej całej dyskusji przegrały, nie? Bo zakaz został zdecydowany, Unia Europejska tak to zdecydowała, ale tam była taka maleńka furteczka, taka mini. To się udało im tam wtrynić. Drzwi dla krasnali takie. Tak, ale to był majstersztyk, tam jest takie maleńkie okienko i to są e-paliwa. I tak do końca nie jest całkiem doprecyzowane, co z tymi e-paliwami się dzieje. Słuchaj. No ale jak wiemy, CEP wie wszystko lepiej, nie? CEP wie wszystko zawczasu. I słuchaj, mieliśmy cynk, nie? VW, następnie Mercedes już planuje sobie hybrydowe i wcale nie jest taki skłonny pożegnać się ze spalinowymi.
mieliśmy dwa takie sygnały. Mamy VW, mamy Mercedesa, to znaczy, że nie, to nie jest tak, że wszystko będzie elektryczne. Oni nie widzą tego, tak? I zaczynają inwestować w te, co oni mówią, nie? Silniki wysokiej technologii, to są albo hybrydy, albo spalinowe. I co interesujące, te samochody się obecnie najlepiej sprzedają, tak? Hybrydy i spalinowe. Ale to dzisiaj jeszcze weźmiemy na tapetę pod innym tematem. Teraz skoncentrujmy się na tym, jak to zrobić, żeby te drzwiczki dla Krasnala otworzyć, żeby zrobić z tego furtkę. Co się dzieje? Jest akcja. I żeby zmienić jakąś ustawę, co potrzebujemy? Co jest tu najlepsze? Opinia prawnika. I kto szuka, ten znajdzie. Znalazł się profesor Uniwersytetu w Augsburgu Martin Kment. Martin Kment opublikował taką opinię i uważa, że zakaz, to znaczy zakaz rejestracji, to nie znaczy, że silniki będą zakazane, wiecie, żeby po prostu zaznaczyć teraz, to nie jest zakaz silników po 35, tylko rejestracja takich samochodów będzie wtedy już niemożliwa. Nie, to jest niezgodne z prawem europejskim. Tak przecież nie można. Unia Europejska, żeby było wszystko zgodne z prawem, powinna najpierw określić rzeczywistą emisyjność pojazdów, a to zostało niedokonane, zdaniem, tutaj taka jest opinia prawnicza pana profesora. Pan profesor uważa, że teraz mierzone jest wszystko w rurzy wydechowej, prawda? Teraz się koncentrujemy tylko na tych emisjach, które wychodzą tam z rury wydechowej, a nie, to są nieprawdziwe i nierzeczywiste emisje i on troszeczkę ma też w tym racji, bo jak ja na przykład śledzę też kwestie ochrony środowiska i tak dalej, związane z Teslą i innymi producentami, wiemy to też o tych bateriach, tam jest mnóstwo świństw, nie? I Kment mówi, porzucamy tą narrację z rury wydechowej, idziemy na taki poziom, badamy, ile jest złego dla środowiska, ile jest prawdziwych emisji, także w toku produkcji samochodów. I żeby wziąć na warsztat, jak to naprawdę wygląda z elektrycznymi. Ile jest tam emisji, które poprzedzają te emisje wydechowe. Ale to brzmi logicznie. No oczywiście, że brzmi logicznie. I co? Już nie krasnalek, będzie można przejść przez furtkę. Tak, oczywiście, że brzmi to logicznie, ale ja chcę zwrócić na pewien taki pewien myślowy tutaj problem. To jest bardzo sprytne, co jeszcze profesor mówi. Wy mówicie, że e-samochody są nieemisyjne, ale nieprawda. Jak ten prąd do nich jest z węgla, to macie dopiero emisyjność. Że on chce uwzględnić emisje poprzedzające i jakby amortyzację tego samochodu i produkcję tego samochodu. Ale spójrzmy. To będzie musiało dotyczyć także spalinowych. Więc tu też wracamy. Oczywiście, że produkcja ogólnie automotive, oczywiście, że jest energochłonna. A co? Nawet rower nie jest zeroemisyjny, bo musisz wyprodukować koła, ramę, wszystko wytopić. Tak, więc to wszystko brzmi logicznie, ale jeśli by się chciało być naprawdę całkiem logiczne, to znaczy tak, powracamy całkowicie do analizy pojazdu jako takiego i jej emisyjności, tak? Od tej gumy, wyobraź sobie, jakbyśmy zaczęli te opony, co byśmy mieli, tą całą tapicerkę i tak dalej, byśmy mieli numery nie z tej ziemi. I wtedy... Ale byłoby to realne spojrzenie tak naprawdę, jak bardzo szkodzi samochód od produkcji do zezłomowania, bo może i koszty złomowania, gdzie to odpady, składowanie, zużyte akumulatory. Gdyby to złożyć w całości, to wtedy mielibyśmy realne porównanie. Ten samochód tyle, hybryda, ten spalinowy tyle, ten elektryczny tyle i te różnice mogłyby się okazać wcale nie takie duże. Tak. I ta opinia prawnicza, profesor Kment, jego teoria w Welt am Sonntag na zeszły weekend. Tak, to funkcjonuje, Mateusz. Tak jak teraz to powiedziałeś. I tym się Niemcy teraz bardzo zajmują. I idę o zakład, że to wyjdzie. Że rozepchają te drzwi od Krasnala. Wszystko jest w toku i tam są takie motory teraz. Będzie się działo. Przechodzimy do naszego drugiego tematu. On już jest... Tak, to jest temat
Czechy zaniepokojone spadkiem przepustowości gazociągu z Niemiec. Wyobraźmy sobie mapę. Możemy sobie wyobrazić Czechy, tak? Więc my mamy z zachodniej północy, mamy tą rurę niemiecką, ale mamy jakby klasik, to jest ze Słowacji. Mamy klasyczne, to co znaliśmy od wielu dekad, jak przychodził gaz na Czechy, on przychodził z kierunku wschodniego. To, że on przychodzi teraz pokrętnie z zachodu, to jest względnie nowe. Wcześniej funkcjonowało to dzięki Nord Stream. Tak, że oni mieli, tak, ale głównie brali ze wschodu. I wy wałkujecie teraz cały czas temat Węgry, Słowacja i koniec z wodorami, koniec z ropą i gazem przez Ukrainę. Tak. I to jest teraz mój klocek, który dołączam wam do tej dyskusji, bo to już dotyczy także Czechy. A ja mam do ciebie pytanie, bo może moja pamięć jest zawodna, natomiast był w pewnym momencie pomysł, żebyśmy my jako Polska przedłużyli nitkę gazową do Czech przez ten Baltic Pipe i chyba nasze gazoporty, ale Czesi wybrali Niemcy. Dobrze pamiętam? Było tak? Tak, najpierw wybrali Holendrów, to jest to aktualne teraz. Tam mają zagwarantowane moce 3 miliardów metrów sześciennych. To ciągną z Holandii, no naturalnie przez niemiecką sieć, więc tu widzimy już pewien problem, jak Niemcy mi ograniczają tą przepustowość. Następnie od 2027 roku zdecydowali się na gazoport Stade, który nawet jeszcze nie jest budowany. No właśnie, czy to oznacza, że Polska wraca do gry w tej sytuacji? Wiesz co, pierwsze jak to czytałam, to napisałam do Wojtka Jakubika, bo my kochamy gaz i to jest coś, co nas w redakcji Business Alert łączy. No, zaczęło mi szybciej bić serce, ale słuchajcie, to nie będzie takie łatwe, bo nie dokończono nawet tego interkonektora. Ze Słowacją jesteśmy połączeni, ale z Czechami nie. To się w skrócie nazywa sztork. No bo po co mieliśmy to kontynuować, jak Czesi nas kopnęli w tyłek, za przeproszeniem? To było głupie, bo to, że ktoś powiedział raz nie, to nie znaczy, że później będzie tak samo. Nie, trzeba było to z uporem maniaka przeprowadzić, bo to ma sens. To jest dla nas pewną przyszłością, ale słuchajcie, problem może tkwić w całkiem czymś innym. I to jest teraz, daję wam taki kawałeczek do przemyślenia. Myślmy teraz razem głośno. Bo ja śledzę, od razu mi, wiesz, po prostu uszy stają do góry, jak ja słyszę, jak wy mówicie o Węgrach, Słowacji w kontekście właśnie Ukrainy, tak? My mówimy tu o klasycznych gazociągach. Słuchajcie, ja znalazłam w kontekście Czech taki fenomen. Właściwie Czechom udało się uniezależnić od rosyjskiego gazu. W zeszłym roku to wyglądało cudnie. Były miesiące, gdzie brali tylko 2%. A my wiemy, że Bruksela umożliwiła to w ramach tam takiego wyjątku, no bo oni są ściśle uzależnieni. Ale od Holendrów kupują, świetnie im się to wszystko udało i niesamowicie o prawie 1/3 zredukowali swoje zużycie. Nie? Byli super, bo odebrali Niemcom swoje magazyny gazowe. Oni całkiem zmienili strukturę. Te swoje wewnętrzne gazociągi, wszystko przeszło do państwa. To jest co prawda obarczeniem finansowym, ale zaczęli się uniezależniać. To trwało do października. I w październiku dzieje się coś, co nawet eksperci, analitycy nie mogą zrozumieć. Nagle rosyjski gaz miesięcznie wzrasta do udziału prawie 60%. Mówimy o 58%. Okay. Nagle jest tyle w sieci. Wszyscy baranieją, wszyscy dostają szału, co się dzieje. Nagle czeskie firmy, które zakupują ten surowiec,
nagle one stawiają zamiast na LNG z Holandii na rosyjski gaz. Ciągną to ze wschodu. Jest wiele analiz, czy jest to gaz, który zostaje zakupiony z Rosji normalnie czy jest to częściowo z magazynów gazu. Jak wiemy, na zachodzie Ukrainy jest bardzo wiele, oni mają niesamowite zasoby magazynowe. Które będą udostępnione dla Unii Europejskiej, tak. Tak, ale możliwe, że LNG przez Holandię stało się niekonkurencyjne w stosunku na przykład magazynów na Ukrainie lub odkupienia czegoś, co Słowacja nie potrzebuje, tak? Po prostu cenowo oni tak się decydują i to się dzieje od października zeszłego roku, jest kontynuowane do teraz. Dziwne jest to, niezrozumiałe dla mnie, całkowicie nielogiczne jest zachowanie Niemiec, które ograniczają przepustowość. To jest w kontrze, to jest nielogiczne, bo od 2027 to Niemcy przez gazoport w Stade mają zaopatrywać Czechy. Po co oni 3 lata przed tym stawiają Czechy w takiej nędznej sytuacji? Czechy zaczynają się bać. Ich minister gospodarki pisze panikarsko na Twitterze, bo to z Twittera jest. On ma takie dziwne nazwisko, Sikala. Pisze histerycznie, że Niemcy nie dają im wystarczającej przepustowości. No ludzie, po co robić? Ja widzę logiczne rozwiązanie. 3 lata przed, to może już zaczynasz negocjować kontrakty długoterminowe. No i to może być jakiś lewar. Czy byś twojego klienta, jesteś w Unii Europejskiej, jesteś partnerem, czy ty byś z nim robił takie bajeczki? A jak Chińczycy robią z Rosjanami? Jeżeli Rosjanin nie ma wyboru, to Chińczyk ma taryfę przetargową w negocjacjach. Czechy nie postawiły na interkonektor z Polski, to postawiły się w sytuacji tylko oczywiście mniejszych krajów, jak Rosja w stosunku do Chin. No i teraz Niemcy rozdają wszystkie karty, więc czemu nie wykorzystać tej sytuacji? Biznes to jest biznes. Mateusz. Negocjacje. Okej. Jest drugie dno tego tematu. Osoby, które śledzą te moje wszystkie publikacje i tak dalej, to jest mój nowy temat i to już u was to sygnalizowałam. Z Pawłem wielokrotnie zaznaczałam problem. Niemcy nie kupują przez swoje gazoporty LNG. Oni je budują, one stoją puste. Ich przepustowość, ich wykorzystanie to jest między 9 a 12%. Ty sobie to wyobrażasz? I co więcej, nie za bardzo chcą ze Stanów Zjednoczonych kupować. Dramat. Więc ja stawiam tu inną tezę. Tak? Czesi chcą konkretnie gaz ze Stade. Gazoport stacjonarny. Bo teraz to, co mamy w Niemczech, to są gazoporty takie pływające, tak? Zleasingowane. Ściągasz statek ci regazyficuje. Wiesz co, to możesz w przeciągu paru miesięcy wziąć pożegnać się z nim i nie ma żadnego problemu. Jak zbudujesz takie Świnoujście, co my zrobiliśmy, to jest forever. Mhm. No. Pytanie jest takie. Czechy chcą Stade stacjonarny, tak? Który jeszcze, on jest dla Niemiec 3 lata, wybory, Niemcy są przekonani, że zaraz się skończy ta wojna, że zaraz świat gazowy się natychmiast obróci. Ja mam inną tezę, że oni do tego kontraktu ze Stade, oni kombinują. Oni woleliby być dostawcą takim generalnym, niekoniecznie związanym ze Stade. Bo ja nie wiem, czy Niemcy wybudują te gazoporty, które obiecali wybudować. Ale że będą dostawcą generalnym w sensie z różnych źródeł, nieważne z których, my wam dostarczymy ten gaz, tak? Że po prostu wypada ten stały element, ten gazoport w Stade, ale gdyby był w przyszłości, nie wiem, Nord Stream albo coś, to my po prostu jako Niemcy dostarczamy wam gaz, a wy nie pytajcie, skąd dostarczamy wam gaz, tak? W ten sposób. Tak.
Okej. No jest to jakaś teoria. To jest moja teza i ja się o tym niepokoję. Okej. Dobra. Okej. Mhm. Przechodzimy także do tematu, który jest nam bliski, bo znamy tą pleśń. Pamiętasz? W jednym z moich cepów niemieckie media, tak. Chcemy rozmawiać dzisiaj o Niemczech, które nie kupują jednak tanich elektryków. I jak wiemy, wtedy jak ten wielki statek dostarczył do Bremerhaven 3000 chińskich samochodów, media w szemrany sposób, i zobacz, i na to wtedy dała się też nabrać Handelsblatt, nieładnie. Taka redakcja, która w tej pleśni tam zaczęła, nie? Pleśń, że to spleśniało, tam wilgoć weszła, pleśń. I to było odmieniane, nie? Wszędzie i to fajne źródło. Z zaufanego źródła wiemy, że pleśń. Ale anonimowego, ale z zaufanego, tak. Słuchajcie, teraz w całą tą dyskusję odnośnie chińskich elektryków, tak czy nie, co i jak, wchodzi papież. Nie, zaraz, to chyba przesadzasz jak papież. Nie ten watykański? Nie. Ferdynand Dudenhöfer, zwany papieżem samochodowym. Okej, nie znam gościa, no ale niech będzie. Myślałem, że... Autopapst. Jak czytasz o Ferdynandzie Dudenhöfer, to jest naukowiec, teraz na poważnie, naukowiec, specjalista zajmujący się całym automotive i faktycznie jest to ten autorytet, co chodzi o analizy związane z samochodami. Okej. Serio. I on założył sobie, on sam z siebie zrobił taki biznesik, nie? I on cieszy się, że wszyscy mówią, że on jest autopapst, tak? To nadaje mu takiego czegoś. I on stworzył nawet instytut samochodowy. K-Instytut, nazwał go nawet z angielska, tak fajnie, dobra. Mhm. Andreas Kass, jak? K-Instytut. Ale nie, ten pan. Andreas... To jest profesor Ferdynand Dudenhöfer. Przez 2F. Masz go? Pokażesz nam zdjęcie? To opowiada, ja spróbuję go znaleźć. Dobra. Dudenhöfer przez 2F i to O takie... Nie? Mam. Dobra. Mam. Masz go? Tak, będę ściągał, zaraz pokażę. Dobra. I nawet pasuje, bo on ma to samo imię co Ferdynand Piech, nie? Też wielki menadżer niemieckiego automotive. Wszystko się zgadza. Mnie się tam Ferdynand z polskim Ferdynandem kojarzy jednym. Okej, dobra. Ten pan. No, super. Widzisz, to jest człowiek, który zna się na automotive. I on opublikował w tygodniku Focus taką dyskusję na temat, co jest z tymi chińskimi elektrykami. I ja już wam sygnalizowałam, że Niemcy są przekonani, że oni sobie z tą konkurencją poradzą, dlatego też nie są zainteresowani cłami. Wy cały czas mówicie, Paweł i ty, zaleją, Niemcy powinni być zainteresowani, bo Chińczycy zaleją im rynek. Wy nie doceniacie tego, co jest w Niemczech możliwe. Jak się ludziom powie, że to jest zło, to oni to słuchają. Po prostu. Ale mniejsze z tym, bo możliwe, że to tylko do czasu, prawda? Że możliwe, że końcowo cena jednak zdecyduje. Ale tak, Dudenhöfer analizuje pierwsze pół roku 2024. Dochodzi do fenomenalnych konkluzji. Absolutnym numer 1 na rynku, który ma się kiepsko. Bo spadki generalnie sprzedaży rejestracji elektryków, bo mamy tutaj w statystykach rejestrację elektryków w pierwszym półroku. Spadki, słuchajcie, to jest kwestia tak 16-18% w porównaniu z zeszłym rokiem. Ostatnie 2 miesiące, ten maj i czerwiec, tu już jest lekki oddech. Te spadki nie są tragiczne, ale jest mimo wszystko gorzej niż w zeszłym roku. Kto wychodzi najlepiej w tym wszystkim? Grupa Volkswagena. Dlaczego? Ponieważ, i tego też, zobaczcie, jaki inny jest polski punkt widzenia, nie? Nie, no jak to cena? Proszę bardzo, to my dajemy super rabaty.
I tu Dudenhöfer, i tu widać też, że określenie jego jako autopapst jest, nie jest tak całkiem mylne, bo on tu bardzo dobrze czytelnikom tłumaczy, dobra, na listach tam pisze, nie? Ceny wyglądają tego. Idziesz do takiego sprzedawcy, dealera, w niemieckich okolicznościach swojego sprzedawcę samochodu, na przykład jak jest to Volkswagen, czy Mercedes, czy coś, ty znasz. Ty znasz na przykład, nie? Tam nie wiem, mój tata ma takiego znajomego, tak? To, nie wiem, 6., 7. samochód na rok. To jest taka normalka. I on ci daje... że masz takie, że przyzwyczaiłeś się do tego sprzedawcy, do tej marki i tak wymieniasz te samochody, okej. Tak. To jest związane z jakimś rodzajem patriotyzmu zakupowego, że stawiasz na niemiecki produkt? Taka stabilność życia, pewna przewidywalność. Okej. Taki lifestyle. Często są to po prostu koledzy, tak? No, bo to jest świat jednak męski, nie? No. I tu Niemcy zaczęli dawać, ci dealerzy, jeszcze większe rabaty niż Chińczycy. Więc mamy dużą rozbieżność na cena na liście, tak? I jak to mówi Dudenhöfer, cena transakcyjna. Kiedy dochodzi do transakcji? Ile można, masz informacji, ile można no dobra, to jest interesujące. Więc Volkswagen zawczasu miała strategię na tanie Chińczyki. Wy żeście tego nie zauważyli, że oni już dawno, bo niemieckie myślenie jest systemowe. Jak oni mają strategię i system i są przekonani o skuteczności tego, no i po prostu idą, nie dają się zniechęcić, co jest takie typowe dla nas w Polsce. Przy pierwszej potyczce jesteśmy zniechęceni, rzucamy wszystko, idziemy się bawić w coś innego. Może jest to dynamiczne, ale nie ten świat. W Niemczech, jak jest decyzja, że to jest dobre, to się tym idzie do samego końca. Niekiedy to idzie w złym kierunku, ale dobrze, zostańmy przy samochodach. VW zawczasu już, opracowując swoje modele elektryczne, miał to już na myśli. Że Chińczycy będą... Cena może być problemem. I teraz tak. Koncentrują się obecnie, szczególnie mocno, na swoich markach elektryków Cupra i to, co Skoda robi elektrycznie. Okay. I tu na przykład Cupra Born jest oferowana przez sprzedawców internetowych z rabatem w wysokości prawie 27%. Okej, ja wrzucę na ekran Cupra Born, bo to jest marka, którą chyba, znaczy model, którego chyba wielu ludzi nie widziała, zwłaszcza tych, którzy się nie interesują samochodami. Takie oto. Cupra Born, no, ładne auto. No, widziałam, to tak, ale to widać na ulicach, słuchaj, to nie jest jakieś takie tego. Ale wiesz, rzucam, żeby była widoczność, no okej, i tak. 30% rabatu. Tak. Okej. I tu Dudenhöfer mówi, patrzcie, grupa VW, która wygrywa w pierwszym półroczu z Chińczykami, może cenowo przebić Chińczyków. I Dudenhöfer uważa, że ta strategia może się powieść także w przyszłości, że rozbieżność będzie polegała na innej cenie na listach, gdzie to będą nadal te wysokocenowe, ten prestiż, ja mam tutaj taki super drogi wóz. Ale jednocześnie dostaniesz taki, to się w handlu bardzo często stosuje. Uzyskałeś rabat, wynegocjowałeś 30, to musisz wszystkim sąsiadom powiedzieć o tym na każdym przyjęciu przez najbliższe 5 lat, wiesz. Słuchaj, Mateusz, a jeśli to funkcjonuje inaczej? Zobacz, twój kolega dał się skusić na jakąś taniochę chińską, która gdzieś tam, ty czujesz tą pleśń, tak? Tą tandetę. Ale ty masz prawdziwe Das Auto, tak? Związane z VW. Ty nie mówisz, że z kolegą ten masz rabat. Ty jesteś po prostu na tej twojej ulicy, tak? Ty masz to dobre auto, on ma coś. No, wsiądziesz tam, nawet jeśli tylko wyobrażasz sobie tą pleśń, ona w tobie jest. Okej. I już super to po prostu funkcjonuje i zdaniem Dudenhöfera jest to coś, co pomaga niemieckim markom poradzić sobie z Chińczykami. Na ile to wyjdzie, trudno powiedzieć.
Dudenhoefer uważa, że tu na przykład Dacia, tak, należąca do francuskiego jakby, nie, okręgu markowego, popełniła błąd, bo sama wpadła w pułapkę i z zasady dała tu na listach swoich auto za 17 000 euro, tą najtańszą, i tego już nie bierze nikt. Słuchajcie, rejestrację w czerwcu tej Dacia Spring 83 sztuki. A to jest elektryczna, tak? Tak. Miazga. Dobra, to ja też pokażę wszystkim, jak wygląda Dacia Spring, żebyśmy też wszyscy widzieli, o jakie autko chodzi. Robi nam się program motoryzacyjny powoli. A moglibyśmy, patrz, nagrywać, jak jedziemy taką Dacią Spring i 2 kamerki. Dobra. I prowadzić cepa. Dilerzy Daci, jakby co, to kontaktujcie się i będziemy tworzyli takie, wiesz, strasy. Ale zobacz, jak tu ktoś nie rozumiał niemieckiego rynku. Oni dali niską Listenpreis, tak? To, co sobie tam, nie? Każdy sobie tak publicznie sobie patrzy. To jest bardzo niska cena wyjściowa, która wiadomo, że uniemożliwia jakieś wielkie rabaty, nie? Nie ma tutaj większych możliwości. To jest 73 000 złotych za nowy samochód elektryczny Dacia, tak? Okej. I Listenpreis tego jest 16 900 euro, nie? No i że to po prostu nie wyszło. To, co się sprawdza, to są te olbrzymie rabaty w dobrze funkcjonujących strukturach sprzedaży. I to zaznacza Dudenhoefer, że to jest to, co brakuje Chińczykom, że Chińczycy nie mają profesjonalnych sprzedawców. Oni nie mają tego bezpośredniego dojścia do zainteresowanego klienta, dlatego też niby są tanie, no ale klient i jego potrzeby plus sieć sprzedawców nie schodzi się. Ale, i to zaznacza Dudenhoefer, to jest zaledwie to, co teraz daje przewagę. I teraz jest pytanie w przyszłości, bo on tutaj uważa, że MG, ta marka chińska, ma jakąś taką przyszłość, która jeśli by umieli sprzedawać w Niemczech, to mogłoby się im to udać. I wiele decyduje o tym, o ich kompetencjach, czy oni są w stanie profesjonalnie, fajnie, nie? Że to jest nazywane profesjonalną sprzedażą, czy oni będą profesjonalnie umieli sprzedawać samochody w Niemczech. A bo to jest jednak specyfika rynku i masz takie rozbudowaną tą sieć sprzedaży, niemiecki klient musi przyjść, dotknąć ten samochód, przejechać się, porozmawiać z porozmawiać ze sprzedawcą. Chyba mieć też zaufanie, wiesz, bo tutaj mowa jest, te wielkie rabaty to są od sprzedawców internetowych, ale ponieważ no jednak widzisz, każdy się interesuje, no jaki jest ten elektryczny Volkswagen, ty sobie o tym mówisz, to jest coś, co jest tobie bliskie, na przykład teraz to jest 4 i 5, nie? ID że to jest coś, co ty oglądasz na ulicy, to jest to, o czym się mówi, nie? A jak słyszysz z drugiej strony, że ze statku spłynęły wilgotne, spleśniałe samochody, no to powiedz mi, tak? Jaki jest, gdzie jest twoje zaufanie? Sprawa jest bo to jest bardzo dojrzały rynek. I zobaczymy, czy się Chińczykom to uda. I tu Dudenhoefer widzi właściwie klucz. On nie tyle polega na cenie, a wy żeście się w naszych cepach bardzo skoncentrowali na cenie, a możliwe... Tak, bo rynek polski jest rzeczywiście troszeczkę inny od rynku niemieckiego. No dobrze, będziemy obserwowali, jak to wygląda, a teraz myślę, że możemy przejść do następnego tematu, czyli te wielkie awarie, tak, które miały miejsce w poprzednim tygodniu, bo to CrowdStrike był z tym powiązany, prawda? Tak, CrowdStrike, efekt uzależnienia od tych amerykańskich tech gigantów. Słuchajcie, składam wam kolejny raz gratulacje, bo wy jesteście jedynym medium i tu mi się zdaje, Paweł też swoje doświadczenie w Microsoftie może w idealny sposób tu wykorzystać, żeby nam coś rzeczowego na ten temat powiedzieć. Także moim zdaniem cały ten wypadek, tak, czy jak to nazwać, bo właściwie jest to jest zawalenie systemu, do którego doszło i na lotniskach było to odczuwalne niestety w niemieckich klinikach.
wiele takich zakładów, instytucji wrażliwych, no bo to jest Były jakieś infrastruktura ofiary krytyczna. śmiertelne, czy coś takiego? O tym nie czytałam, ale wiem, że klinika w Kiel, gdzie mam też znajomych tam pracujących, że oni mieli z tym szalony problem. Okej. O przypadkach śmierci nie wiem, ale wiem, że zostały wstrzymane poważne operacje. Wiesz, to jest wielki areał takich klinik przeróżnych. To jest poważny problem. I eksperci, którzy poszli na pierwszy rzut komentarzy, i to się stało wieczorem już tego dnia w dzienniku telewizyjnym, to był ekspert ściągnięty z jakiegoś instytutu z Kopenhagi. Od razu, kto jest winien? Microsoft. Wszystko jest opanowane przez Microsoft, to Microsoft niedopatrzenie, jesteśmy za bardzo zależni, tu musi wejść coś nowego, żebyśmy byli bezpieczni. Wszystko jest na tą jedną modłę. I przypominam wam, w zeszłym tygodniu mówiliśmy o tej małej takiej firmie, która sobie niezbyt radzi, ale ma wielkie ambicje, z działu sztucznej inteligencji. I ona ma być tym niemieckim przyczółkiem tak zwanej suwerenności w sztucznej inteligencji. I tu także powoływano się na takie myśli w przypadku tego właśnie CrowdStrike, że niemieckie firmy za bardzo uzależniają się od systemów jak Microsoft, one zdominowały wszystko, jak coś się wali, to jakby odgórnie do tego dochodzi, bo jest za duże uzależnienie od tego. Trzeba stworzyć systemy, które bardziej są tu skoncentrowane, w Niemczech są bezpieczniejsze i uniezależnić się od tego. Dziwne, nie ma tej dyskusji właściwej, którą wy prowadzicie, że doszło do paru awarii. Ta, którą znamy teraz publicznie, tak, te loty, które nie wystartowały i tak dalej, to jest ta jedna rzecz, ale w tle miały miejsce jeszcze inne problemy i właściwie my powodów tych wszystkich nie znamy i tego Niemcy nie dociekają. To jest po prostu hasło, Ameryka, Microsoft, wszystko się zawaliło. To jest dlatego, bo my to kupujemy. To jest niesamowite, że jednocześnie wypuszczają artykuły, trzeba się porozumieć z Rosją i że Polacy są za bardzo negatywnie nastawieni, a z drugiej strony jak się wykrzaczy system i akurat awarie miały miejsce nie tylko w związku z Microsoftem, to jest nagonka na Amerykanów. Nie lubią. Chyba mają zadrę, być może historyczną, a nam zwracają uwagę na historyczne zadry. Należałoby coś napisać w Berliner Zeitung. Może moje nowe zlecenie. Super. To tyle w tym temacie. Będę to śledzić, bo termin suwerenność technologiczna coraz bardziej to się brzmi troszeczkę po rosyjsku. Rosjanie też mówią o suwerenności technologicznej. W sytuacji dzisiejszego ułożenia świata jest to chyba niezwykle trudne. Chińczycy próbują, Amerykanie są potentatami i praktycznie nikt na świecie poza tymi dwoma krajami nie jest chyba w tym momencie w stanie być suwerenny technologicznie, odcinając się od tej myśli właśnie Amerykanów, tudzież, nie wiem, ewentualnie Chińczyków, chociaż oni też są troszeczkę w tyle. Niemcy, na pewno wiesz, ale Niemcy są zapóźnieni troszeczkę technologicznie. Oni tam mają jeszcze duże pole do popisu, żeby nadgonić z płatnościami, bankowością elektroniczną, urzędami i tak dalej. A chcą, wiesz, że są 2 pięterka niżej niż Stany, czy 3 i chcą nagle się uniezależnić. No to tak troszeczkę mrzonki w mojej ocenie na ten moment. I jeśli prą właśnie do własnych, suwerennych projektów, one końcowo nie wychodzą, tak? Bo w tej sztucznej inteligencji przedstawiałam wam firma, która nie potrafi jednak obsłużyć niemieckiego przemysłu w taką technologię sztucznej inteligencji, bo to chodzi o takie odczytywanie obrazu i interpretowanie obrazu. Taka była obietnica, że oni to spełnią. Przemysł w to zainwestował 500 milionów. Klapa, po 8 miesiącach nie mają nic w rączce, tak?
nic do zaprezentowania. Pamiętacie wcześniej dyskusję wokół fintech, ten Wirecard, tak? Napompowane coś, potem tragedia, uciekli z całą kasą, jakieś właśnie tam jeszcze jakieś służby w tle. Ja mam wrażenie, że jakbym założył firmę i ogłaszał się, że tworzę sztuczną inteligencję, stworzył 3 prezentacje w PowerPoincie i poszedł do jakichś organów rządowych, to gdzieś bym grant dostał. Że to jest w tym momencie tak gorące hasło, a ludzie, którzy przyznają te granty, mają tak małą wiedzę, że można by było kreować takiego typu rodzaju oszustwa. Tu mi się włącza w tym momencie już ten cały jaruski mózg, który tych wszystkich dziesiątki oszustw, które raportujemy w Rosji, bo jeżeli ktoś by chciał zostać oszustem, to wystarczy, że popatrzy na Rosję, bo oni już próbują na wszystko. No i to tak troszeczkę wygląda, że to może są dobre intencje, a może są niedobre intencje wśród niektórych ludzi i firm, żeby po prostu tylko zgarnąć grant, najlepiej duży i na długi okres, a później ogłosić, że się nie udało i tyle. To był ostatni materiał dzisiaj. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli jesteście tu po raz pierwszy, wciśnijcie klawisz subskrypcja, napiszcie też komentarz pod materiałem, abyśmy wiedzieli, czy Wam się i który materiał podobał. Ja zapraszam serdecznie na następny tydzień. Trzymajcie się. Cześć. Pa. Dzięki za obejrzenie do końca. Zapraszamy na następny odcinek za tydzień. Cześć.